Siemanko YouTube, dzień dobry, słuchajcie, non-stop jesteśmy bombardowani informacjami o Cywilizacji 7, ale to bardzo dobrze. Dzisiaj jest odpowiedź od samego Firaxis odnośnie najbardziej kontrowersyjnej zmiany, czyli właśnie dynamicznych zmian cywilizacji, jak przebiegają. Mało tego, jeszcze dowiemy się również o tych personaliach liderów i tak dalej, więc jedziemy. Today, the Civilization 7 developers address some of the more controversial, uncertain, the new changes to Just switch leaders Civilization to 7. party to game, okay? How are civilizations and leaders selected for the game? And more importantly, why? Why introduce that new system of changing civilizations through three in-game ages? So the first item. Mam nadzieję, że będzie coś więcej oprócz to jest super cool i we are super excited, że możemy to kurde w sensie zrobić, nie? Paul English. How do they choose the leaders and civilizations in Civ 7? Okay. Firaxis opened by saying that it used to be a pretty dang casual affair. Quote, in the old days, the selection process was often pretty loose. A design... Okej, przeczytajmy to sobie na spokojnie. The way we choose which leader, dobra. Czyli sposób, w jaki wybraliśmy liderów i cywilizację, znaczy pomysł, żeby to zaimplementować, urodził im się już lata temu. Oczywiście jest bezpiecznie tak powiedzieć, bo Humankind zrobił to jednak pierwszy. No ale dobrze, nie czepiajmy się aż tak bardzo, no nie? In the old days, the selection process was often pretty loose. A designer might think, hey, this could be fun. No tak, to by mogło być, czekajcie, włączymy sobie te napisy. That would be all it would take to get them into the game. As the franchise has grown around the world, join the Civ community, we have to rightfully be more thoughtful in which leaders and Civs make sense for the game. Dobra, taki bezpieczny, bardzo dyplomatyczny statement. Na might początek. think, hey, this could be fun. And that would be all it would take to get them into the game, end quote. A czy, kurde, w sobie tak, czy ktoś w studiu Firaxisa zrobił na odwrót? Ktoś zarzucił ten pomysł, oni tak to zaczynają robić, a potem, kurwa, hej, a może to będzie chujowy pomysł? Co? I oni tak wtedy by się, wiecie, wszyscy zastanowili, no słuchajcie, w każdej części robiliśmy to już jest ikoniczna naszej serii mechanika, to może to jednak zostawmy. I spróbujmy pod innym kątem to podpicować, nie? However, when it comes to selection in Civilization 7, they give us basically three key things, the criteria that must be met. Okay. Firstly, historical prominence. When players think about history, few civilizations and figures from the past instantly come to your mind, and I bet some come to your mind too. Leaders and empires who left a lasting mark. No i tutaj jest delikatny zgrzyt, Gimpera pozdrawia, bo historyczny aspekt, prawda? I tu jest napisane, że niektóre cywilizacje odcisnęły tam swoje piętno na przeszłości, żeby bla 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 na top dojść. I jest to też a propos liderów. Liderzy zostają przez całą grę. Też jest takie trochę mało historyczne, nie? Oczywiście można by to sobie potem zagłębić, że no ale przecież lider ma, jak już odcisnął to piętno na cywilizacji, no to jego perki dlatego zostają i w ogóle, nie? No, to jest czepianie dla samego czepiania chyba z mojej strony, ale wiecie. Historycznie, ale to tak nie do końca. Secondly, player representation, particularly in the last decade, they say that community and their ability to connect players from around the world has grown immensely, and representing that in a Civilization game, representing its players, especially those that may have been traditionally underrepresented, makes up the second piece of the criteria. And finally, Civilization traditionally underrepresented players, especially those... Poczekaj. Tu mi nic mi chrobie nie pokazuj. Reprezentacja graczy. Particularly in the last decade, both the community and our ability to connect players from around the world has grown immensely. Okay? Representation is deeply important to many Civ players, especially those that may have been traditionally under... Czy tutaj na siłę jest próba wpierdolenia postępowości, która jest teraz na lewo i prawo wrzucana? Naprawdę, kurwa, PR-owo to ja bym wolał, żeby oni tego w ogóle nie mówili. Żeby oni to sobie ustalili tam gdzieś już sobie, w środeczku, bo ja nawet o tym nie pomyślałem, nie? Pod tym kątem.
naprawdę nie pomyślałem, że ktoś z jakiegoś tam, z jakiejś narodowości, nie wiem, której nawet większość ludzi w dzisiejszych czasach nie wie nawet o istnieniu, że będzie się czuła dotknięta, że nie ma jej na przykład w cywilizacji, jako w grze, nie? Jakoś tak, nie wiem, od której części Polska była. Jak Polski nie było, to raczej tak było, wiecie, no nie ma nas, dobra, ale i tak gramy, nie? Potem było, że no może byśmy, no jednak troszeczkę jednak tym państwem większym jesteśmy, nie? No ale kurwa, no nie da się i tak chyba umieścić wszystkich jednych mniejszości nawet tych narodowych, nie? that may have been traditionally underrepresented makes up the second piece of the criteria. And finally, Civilization 7 is a game after all. The third piece is interesting gameplay. Leaders and civs that are fun to play. People have carved out particularly interesting... Wiecie, jeden z was poruszył bardzo ciekawy, znaczy nie aspekt, tylko pomysł zarzucił. Gdyby, wyobraźcie sobie, że w Cywilizacji, Jezu, w jakimś DLC-ku, to jest, wiecie, to jest takie myślenie, to jest kopium, nie? Żeby wprowadzili motyw na przykład ofiar. Poświęcanie, wiecie, gracie sobie Miami na przykład i możecie tam poświęcić bóstwu, żeby religię sobie zbustować, jakiegoś jednego obywatela i tak dalej, nie? Albo szkoda, że nie można brać sobie na przykład przywódców, tak jak szpiegów można było w szóstce na przykład sobie pojmać i ich wymienić za coś, to. Znaczy o tym jeszcze w sumie nie wiem, czy tak można, czy nie można, no. A to było bardzo fajne. Interesting gameplay. Jako trzeci aspekt. Naturalnie liderzy i cywilizacje muszą być fun to play. No, jak każda gra. We think about people who carved particularly interesting paths through and civilizations who have a high potential for unique gameplay. A gdyby tak po prostu pchnęli te 30 cywilizacji, czy ile oni mówią, że będzie, żeby można było nim grać od początku do końca, no to jest trochę więcej pracy dla nich, mi się wydaje też, nie? Ale kurde, no, historia. Jak chcemy grać sobie w historyczną gierkę, no to sobie bierzemy historyczną gierkę, no bo z jednej strony mają być fun to play, pamiętajmy, to są tylko gry, a z drugiej strony jednak tutaj się też będziemy zasłaniać jakby historią, żeby to miało ręce i nogi, no. But Civilization 7 is different, as I mentioned in the introduction. To nie gadaj, że jest inne, no co ty gadasz? And the ability to mix and match leaders. No. On the leaders front, Firaxis sell this by basically framing it as something that will be very liberating in comparison to past gameplay in past Civilization games. Leaders essentially needed to be the most popular or the most well-known, which meant rulers, kings, queens, presidents, or maybe another political figure. But in Civilization 7, the great figures are expanded out to new categories. Dobra, no też na przykład Mikołaj Kopernik w Arze, kurwa, no moim zdaniem bardzo spoko wybór. Dlaczego muszą być tylko królowie, książęta i tak dalej? Niech sobie przyświrują, wypuszczą jakiegoś takiego bardziej egzotycznego, ale też znanego z czegoś lidera, no nie? No nie muszą być teraz same głowy danego państwa czy krajów, tylko historyczne postacie, ikoniczne dla danego kraju. Philosophy, human rights, science, and more. Example given Benjamin Franklin or Confucius. And on the age front, they essentially argue that it allows a focus across a broader range of civilizations. Instead of a civ needing to meet that really high bar of historical prominence across all history and compete across all history, now civilizations are competing within just one age. They use the example of Aksum or the Maurya India as an example. A tutaj ktoś pisał w komentarzu z was, że Indie powinny mieć chyba też w trzeciej epoce. No to macie, są. Jest tak jak, chyba że ja coś źle pamiętam, ale w każdym razie Indie i Chiny to są te dwie cywilizacje, które macie w pierwszej, drugiej i trzeciej epoce. Nie? Jakbyście się zastanawiali. Z tych dotychczas, które poznaliśmy. Particularly prominent perhaps overall, but were very much so in a specific slice of history. Basically, they can focus in on different areas of history instead of having... Tu się zatrzymam na moment i wam sprzedam info, o którym się sobie dowiedziałem wczoraj i nie wiem, osobny film chyba zrobimy o cenie każdej edycji i co w sobie zawiera, nie? Wyobrażacie sobie, że jak kupicie wersję Founders Edition, to będziecie mieli, uwaga, skina do Mgły Wojny, kurwa. Skina do jebanej Mgły Wojny. Czajcie? Czyli może się okazać, że te kafelki tutaj, które pokazują, na które ja mówię, że kurwa to trochę chujowe, wolałbym zwykłą mgłę,
oby tak było, chociaż nie wiem, czy ja się w Founders Edition nie zaopatrzę, ale może to będzie można wyłączyć. No, że to będzie dostępne w edycji tylko tej founderskiej i w rzeczywistości będziemy mieli zwykłą mgłę wojny. Znaczy w to akurat wątpię, bo widać jak tutaj są, że no, to i tak będą te heksy, dobra, whatever. W każdym razie grubo i to jest tylko w Founders edycji, nie? Już do tego, to już, no mgłę wojny, już liderzy, spoko, stroje do tych liderów, okej, ale mgła wojny? The entire history compete with itself. More specialization, more focus. Before I conclude this section, I'd like to interrupt with some rather breaking news. Militarne While I've i been making this naukowe. video, Firaxis have been live streaming at PAX Australia. Właśnie nie mogę Sadly, znaleźć just tego streama. across the ditch, but I can't make it. Nonetheless, there was some breaking news. First and foremost, what you're looking at right now. Vietnamese leader Troszeczke has been announced, and this is likely a reasonable pairing with Khmer. At least that was what was noted in the trailer. During the PAX live stream, among many other things, mostly focused around art and the wide diversity of artwork available to units and all sorts of things in Civ 7, they also announced that there will be 10 civilizations in the game per age at launch. And this will relate a little bit to something that I'm talking about at the end of the video. Okej. Znaczy to można było to sobie analogicznie wytłumaczyć, bo już kiedyś wspomnieli, że będzie 30. No to jest 10 wtedy na epokę, bo mamy 3 epoki, nie? Potem, czyli jak będą wychodziły DLC-ki, no ciekawe jak to rozwiążą. Bo w sumie sprawiedliwie by było, że jak wychodzi DLC, to macie na przykład, nie wiem, 2 liderów, znaczy 2 cywki do epoki tej starożytnej, potem 2 epoki do eksploracyjnej i potem 2 do współczesnej. Albo po jednej, wiecie, żeby to było. No paszyście nie, no bo są 3 epoki, ale żeby to było, no wiecie, jedna tu, jedna tu, jedna tu. O tak, w ten sposób. Kurde, gdzieś cofnąłem, sorry. Anyhow, I'm gonna let us get back to it now. Finally, though, I would just like to ask you to subscribe. We are not actually on track to hit the big milestone 100,000 subscribers by the time Civilization 7 comes. Dobra, to ja też w tym miejscu chciałem powiedzieć, że słuchajcie, już niedużo zostało do 5000 subskrybentów, jakieś 800 osób, więc też chciałem was zachęcić do subskrybowania mojego kanału. Out in February of next year, but it is close. So if you wouldn't mind joining me, I pledge to continue to cover this game right up until launch and indeed afterwards. I want this to be one of the best places to come for Civilization 7 news and updates and all sorts. Anyway, now let's get back to how leaders and civs are selected, where they talk about personas, which make a return from Civilization 6, where they were used to acknowledge historical figures who had ties to different civilizations, i.e. one leader where you can play as multiple civs, tak? or those who... Pauza i sobie to przeczytamy. No już niech mi tam to zniknie. Dobra, there are of course personas. Many historical leaders and civilizations had complex, multi-faced histories. We introduced personas in Civilization 6 as a way to acknowledge historical figures who have ties to different civilizations, of those who excelled in 2 unique and important areas of statecraft. Personas returned in Civilization 7 with a stronger focus on the latter as the ability to mix and match leaders and civs. Okay. No to po prostu, że to zwiększają jakby, tak? To, co było w Civ 6, to oni to chcą po prostu jeszcze who excelled in 2 unique and important areas of statecraft. Importantly for Civ 7, these personas return, with a stronger focus on that latter part, as the ability to mix and match leaders and civs inherently covers the idea of a leader being represented. Nieważne jak oni to będą chcieli rozbudować, to nie będzie działać, jeżeli ich AI kurwa nie będzie działać tak jak do tej pory. W sensie jak będzie się zachowywało tak jak do tej pory się zachowywało, to wszystko jest jakby wtedy o kan dupy, to mogą to zostawić wtedy tak jak było. Ale z tego co mówili, oni bardzo poprawili sztuczną inteligencję, że do tej pory, jeszcze tego nie widzieliśmy oczywiście, ale że do tej pory teraz sztuczna inteligencja, która będzie w Cywilizacji 7, to najlepsza, super excited, sztuczna inteligencja ze wszystkich gier Firaxis. Presented by multiple civilizations. How does this matter for Civ 7 gameplay? Every persona comes fully equipped with their own unique feature set, a unique ability and agenda, as well as a distinct outfit and background of visual appeal. And we already have an example of this, Napoleon, who can be played as either Emperor or as the revolutionary persona. And these will have different abilities, agendas, and again,
cosmetic styles, and we've already seen that. Oczywiście, że kosmetyczne zmiany muszą Now on być. to the big one, perhaps the most Proszę was. controversial part. Why mix and match civilizations and leaders? No, Why allow dawaj. a consistent leader across 3 ages, but change the civilization each A time? statki są tak zajebiste Well, tutaj. apparently a major reason for adding mix and match was to support that ages system. In the past, we'd play consistently through, but in Civ 7, they also needed to try and address that challenge of a strong, cohesive sense of who you're playing as and who you're playing against. A major reason for adding mix and match was to support ages. In past games, you always played as the same leader and Civ combo through the entire game. Prawda? With your empire being represented by multiple different civs across a full campaign in Civilization 7, we need to make sure that players will still have a strong, cohesive sense of who they are playing as and against. No, musimy się wczuć, słuchajcie, musimy to poczuć w pełni naszą cywilizację, prawda? Bo jak zresztą szkoda strzępić ryja na to, to jest takie słodko pierdzące zasłanianie się. Ja nie lubię czegoś takiego. Wiecie, to tak jak mówienie, że fabułeczka i tak dalej, wszystko, nie? With ages we've thought about several different approaches on how we could handle civs and leaders. This included the idea of switching leaders per age, as well as designing in stacks where every civ would be like what we have for India. Nie wiem, można było to trochę inaczej też rozwiązać, mi się wydaje. So they introduced mix and match to support the ages, but how exactly did they tackle it? Well, interestingly here, there's a little bit of an insight. They talk about how they thought about the idea of switching leaders per age. And they also toyed with designing stacks, where every civ would be like what we have for India, where there's an Indian option in each age and kind of a logical pairing there. This part I find particularly interesting, because as they announce civilizations and as I cover them here on the channel, I can't help but sort of stack them in my mind. You know, I'm thinking Roman Empire might go into the Normans, might go into French Empire. I'm already sort of stacking it, so it's interesting that they bring that up here. However, these other ideas, they argue, fell. Jakbym miał wybierać, czy wolę mieć zmieniających się liderów, czy wolę mieć zmieniające się civki, to szczerze, kurwa, liderów bym wolał. Jak tak teraz sobie o tym pomyślę. I to nie jest tak, żeby to, że powiedziałeś, że ci się nie podoba i teraz będzie zmieniał zdanie, że jednak ci się podoba. Nie podoba mi się, że nie będziemy grali tą samą cywilizacją od początku do końca i bardzo możliwe, że zdania nie zmienię. Ale czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy grali sobie na przykład takim Egiptem, albo chuj, no już weźmy na przykład Polską, co nie? Od pierwszej epoki do samysieńkiego końca, ale mielibyśmy zmieniających się liderów, bo oni się starzeją na przykład i umierają. I wiecie, zaczynamy sobie na przykład jako Mieszko I, który ma takie perki, a później mamy wybór puli jakiś tam great person polski, niech będzie nawet Mikołaj Kopernik, żeby dodać troszeczkę tutaj, wiecie, takiego, żeby było troszeczkę takie bardziej cozy, nie? I później mamy tam, nie wiem, na przykład, nie wiem, Lecha Wałęsy, współczesność. Wiecie, o co chodzi. Każdy z nich miałby inne perki swoje i one by się wtedy stakowały. A civka, którą wybieramy, miałaby stałe. No bo tutaj mamy na odwrót, nie? Mamy tak, że lider ma stałe perki, a cywilizacje później, które dołączamy, mają inne, nie? Na tej zasadzie. Myślę, że tak wyszłoby, znaczy moim zdaniem dla mnie tak by było lepiej. Short. Swapping leaders would be too confusing, too disruptive, again Sure. to that central idea of an identity of who you are and who your opponents are. They also argue that players often refer to. Jakim cudem mogliby... Czemu? Jeżeli byłby na przykład Egipt i zaczynałby sobie, nie wiem, Ramzesem na przykład, a potem by sobie wziął, no nie, no Kleopatrę, no już whatever, nie? No to kurwa, ja dalej bym widział, że to jest Egipt. No bo to wcale to nie musieliby być, no liderzy, nie wiem, że kurwa gra sobie Egiptem, jest sobie tym Ramzesem, a potem bierze, nagle jest tam kurwa George Washington. Nie, no to by nie miało sensu wtedy, absolutnie. To właśnie do tego, że na przykład jesteście sobie kurwa Egiptem, a nagle jesteście Mongołami, no to nie miesza? Nie jesteście wtedy troszeczkę confused as fuck? Logika, no. leaders rather than nations, Cleopatra, not Egypt.
Similarly, they argue that the stack idea, as in a direct historical lineage idea, meant that they would be greatly limited to who they could consider adding to Civilization 7. Interestingly, they use the example of America. You won't be able to pick a civ who spans past the entirety of history anymore, so no more America. I can't help but feel that America could probably slot into a stack here, right? I mean, just recently they revealed a nation in the continent of North America in the age before the modern age, the Shawnee. So there's already maybe a mental stacking going on, but I can also understand where they're coming from here. If you have forced stacks, it does kind of limit you a little bit because there must be logical precursors. It removes that flexibility or that idea of liberty from earlier. Okay, so Firaxis have thought about those options, decided against them. Let's return now then to mix and match. No. Why? Well, again, ages. Through the feature, they're able to make sure that they maintain a sense of identity by keeping the leader consistent. They've also created, they argue, historical pathways instead of that strictly stacked empire model. This allows for większa regrywalność. I tutaj mógłbym się zgodzić. Może rzeczywiście to będzie miało o tym, już kiedyś mówiłem w którymś poprzednim filmie. Tylko że jeżeli będzie stała zmienna, wiecie o co chodzi, civek, no bo wiemy, że będziemy mieli ścieżkę historyczną, jak to było naprawdę, i potem dwie ścieżki będą w zależności od tego, jak gra się potoczy, niby oni tak to mówią. I teraz, jeżeli będzie więcej cywilizacji niż Mongołowie, którzy od ilości koni, jak posiadamy ich najwięcej, to wtedy możemy ich wybrać. Jak będzie więcej takich, być może będzie to miało sens, ale mamy też, pamiętajcie jeszcze, w zależności od lidera, którego wzięliśmy, wybór. Więc wydaje mi się, że gdzieś i tak będzie stała ta ścieżka, czy stały ten pattern, w sensie schemat, jak te civki będą się układały, prawda? Jeszcze jeżeli chodzi o multiplayera, no to ciekaw jestem, na jakiej zasadzie będzie to wybierane, no bo skoro w tym samym momencie każdy musi wybrać daną civkę, to by oznaczało, że będą takie same, w pewnym momencie mogły być takie same cywilizacje, tylko że będą inni liderzy, prawda? No bo nie chce mi się, jeżeli na przykład będzie miał jeden gracz 5 staków, 5 heksów z końmi i drugi też 5 heksów z końmi, no to logiczne jest, że i zakładamy oczywiście na potrzeby tego przykładu, że to jest największa ilość koni ze wszystkich innych w grze, ale że są dwie osoby, które mają równą ilość, największą zasobów koni i mają wtedy do wyboru ścieżkę, przynajmniej powinni mieć do wyboru ścieżkę Mongołów, według tego, co Firaxis mówiło, tak? I co w momencie, jak obaj wybierają Mongołów? Powinni mieć wtedy, w sensie obaj powinni grać Mongołami. Idą z tym tokiem rozumowania, prawda? Playability and allows them again, going back to that idea, that second piece of the leadership criteria, a more diverse set of cultures. They also argue they're able to expand leaders into new categories, as we talked about before, shining lights on different figures throughout humanity in different ways that players can discover for the first time. And again, returning to the idea, the final idea, this time of gameplay, they argue it helps with the strategic layer. Each leader has a playstyle. You'll be able to blend that playstyle with different traits of different civilizations. One part that they didn't mention here that comes to my mind is also the flexibility within a game. You might start with your leader playing on their more militaristic side, but as you play through, you realize that militaristic strategy, for whatever reason, I'm not judging you, maybe didn't work out. Then you can pivot towards more of the diplomacy, right? This supports the idea of civ swapping. Just a couple of times. Kurwa! No. Ale jeżeli wybór naszego lidera jest stały na całą grę, to jeżeli wybierzemy lidera, który ma bonusy do wojska, ale jednak to wojsko nam nie idzie, kurwa, no to te perki tak on będzie przecież miał, bo jest przez całą grę. Więc dlatego mówię, ten przykład, który ja podałem, wymyślając go, jak to razem teraz oglądamy, no to kurde, wydaje mi się o wiele lepszy. No bo mamy lidera, który ma militarnie, wiecie, tam jakieś bonusy, perki. I potem tego lidera, jak tam się zmienia epoka na przykład, czy coś, możemy zmienić. I wybieramy innego, bo to militarnie nie działa. Rozumiecie, o co chodzi? Bo tutaj będziemy mieli wtedy cywilizację dobór, ale nadal ten perk militarny, tak? Tam będzie sobie siedział. Bo jest na liderze.
still keep a game consistent, but it does allow you to mix things up a bit, alongside other things we've talked about already like legacy pathways. That's just my thinking though. Let's return now to the developer diary, actually moving in to the penultimate section. How does this stuff affect gameplay? No. What's new in Civilization 7? They begin by talking about the broad structure that you and I will play with when we choose a civ. Each civ comes with a unique ability, unique infrastructure, a unique civic tree, as well as an associated wonder. You'll also receive 2 unique units. One of them will be a civilian, and the other one will be a military unit. And generally, but not always, there'll be some sort of starting location bias. Combine all of those things together, it tends to nudge the player and the civ towards a certain playstyle, whether it be, again, militaristic or perhaps diplomatic, cultural, economic. Those features of a civilization will change, of course, when you change civs. However, some things will remain the same. We're referring to these as they do ageless features. Okay. The example they talk about is Han China, which has a unique civic tree. The civic tree itself is ageless, or at least the traditions that are unlocked, available to be slotted into social policies for your empire in future ages. Dobra, i teraz rzeczywiście mamy jakieś nowe konkrety. Jedziemy. Dla przykładu, Han China is an antique age civilization. As you complete the Han's unique civic tree, you can unlock the Guangxi, Yingyong, and Toltinaxa traditions, each of these being available to slot into your social policies for your entire empire in future ages, regardless of which civ you choose. Unique infrastructure, okay. Unique infrastructure in the Great Wall, unique improvement. In contrast, Rome unique infrastructure comes in the front of unique quarter, the Forum, which is created when combining Rome 2 unique buildings, the Temple of Jupiter and Basilica together in a single district. Great Wall Roman are ageless, meaning their effects last across all ages and you cannot build over these structures. Okay. No, czyli coś odblokowujemy, coś zostaje stałe, tak jak dobrze mówiłem, bo coś z tych cywek jest i fajnie, że niektóre będą elementy odpadały. Regardless of which civilization you choose. Again, on the Han example, it has the unique infrastructure of a Great Wall, whereas a Roman player will instead receive a unique quarter, which essentially supports their 2 unique buildings. Build them in the same district, there's your unique quarter. Regardless of whether it's the Great Wall or the Roman Forum, these are ageless as well. So their effects will last across all ages, and you can't build over top of them. So yes, your civilization will change, but a few things will stay the same. Another thing that will remain ageless, or consistent, the same through the game, is of course your leader, but specifically, a little bit later in the update, they talk about leader attributes. This is a very interesting, and I think quite a wonderful system. Attributes offer a way to customize your leader further during the course of a game. You earn points, and you can assign them within different categories. Cultural benefits, diplomatic, economic, expansionist, militaristic, and scientific. Those generic kind of 6 ones. Okay. You'll assign the points. Atrybuty oferują możliwość kustomizacji twojego lidera w późniejszych etapach gry. Split into 6, dobra, 6 kategorii: kulturowa, dyplomatyczna, ekonomiczna, ta ekspansywna, militarna i naukowa. Twoi liderzy i cywilizacje mają różne siły, mocne strony w tych kategoriach. Affinity, you have taught earning certain attributes points with gameplay and you spend this points on attribute skills. Dobra, czyli skill 3, no tak, for example, Augustus. Strong focus on culture. Ok, no to Augustus jest silny w rozwoju kulturowym, więc możecie znaleźć. So you'll find yourself having more chance to earn cultural attribute. Dobra, czyli że skoro bohater, w sensie bohater, lider jest ukierunkowany, że ma więcej bonusów do na przykład kultury, no to będziecie mieli tam po prostu więcej tych atrybutów kultury do zdobycia. Skill trees to unlock abilities, and of course, as your leader is essentially ageless, so too are these attributes. They persist across the ages. You can earn points, by the way, by building certain wonders, researching certain civics, completing narrative events, or rewards for completing broader milestones along your victory pathway. This is the other core ageless feature around your leader. Okay. Back to civilization gameplay, that is the actual civs themselves. Civilian units will come in different shapes and sizes.
If you watched the first 20 civs video, Jednostki would cywilne? recommend it if you haven't seen it, but of course I would. Tak. I to jest uważam, kamień milowy w serii. W sensie, no, mnie to osobiście wkurwia, jeżeli mamy dwie różne, nie wiem, nacje, cywilizacje w jakiejkolwiek grze, tak? I one wyglądają identycznie. W sensie, nie wiem, rycerze u tych i u tych wyglądają tak samo. Konie u tych wyglądają tak samo. I tak mieliśmy w cywilizacji 6, 5, 4. Jedynie jednostki unikalne dla danej cywilizacji, no były unikalne i wyglądały inaczej się rzecz. No Japonia miała na przykład samurajów i żadna inna cywka tego nie miała. A dlaczego? Skoro budynki wyglądają inaczej, wojsko wygląda tak samo. No już to też się kupy nie trzymało i zajebiście. To jest super, że w tej części będą się od siebie różniły. I dziękuję również widzu w komentarzu, ktoś mi napisał, że, przepraszam, po prostu po nikach jeszcze nie będę tak pamiętał, że w Age of Empires 4 już to też jest totalnie od siebie różne. Bo w dwójce Age of Empires te jednostki wszystkie są takie same w sumie, nie? Because it's mine and I'm shameless. We talked about how some civilians are essentially like little great people. Han China's unique civilian unit, every time you build it, offers a different reward, but you can only receive each reward once. The Mayans' unique Jaguar Slayer Ach, to jest replaces this o count jednostkach and it can place cywilnych down jakiś, traps on the dobra. map on vegetated tiles to damage enemy units and end their movement for that turn. Very cool. Also unique to each civilization alongside those civilian units is an associated wonder. And as we talked about in my video, generally this is something like a 30% bonus towards producing it. Okay. And they may also unlock that wonder earlier on through their unique civic tree. However, it's important to note it's not ring-fenced just within their grasp. Anybody can ultimately build it, they'll just have a little bit of a head start. Every civilization will have a... Ej, tu mamy już chyba Rome, też ulepszone for te w końcu example, bit of a head zasrane start. ikonki. Już lepiej to wygląda. To lepiej. I te też mam nadzieję, że to też się zmieni, bo mówili, że pracują nad user interfejsem, że to się pozmienia, także spoko. Rome, for example, Colosseum. Już mniej paskudnie, mniej One final note paskudnie. here on the actual gameplay itself for the leaders and the civilizations, and this time we're turning to the leaders. Each one, as you might already know, has a unique ability, agenda, and sometimes a starting bonus, and this will, of course, impact how you play. Aż bym kawę wylał. Jak to startowy bonus? Okazyjnie startowy bonus. Nudging the playstyle into the above mentioned category civilization, the AI will always pair leaders and civs with their closest ideal choice, typically determined by historic ties or geographical ties. You see those options as well in the form of a small portrait icon when starting a new game. Thanks to mix and match functionality, you can freely choose which leader and civs you want to pair together. If you're playing more for such a historical... Ale jaki ten startowy bonus Probably okazyjny? most important here that I've highlighted, if you didn't know already, in Civilization 7, the AI will always pair leaders and civs with their closest ideal choice. Tak, to mówili o Back to tym, that criteria, że będzie priorytetyzowało historyczny. Generally and typically, the ideal choice will be determined by historical ties between civilizations or geographical ties. Think back to the example I mentioned earlier of Rome going through to Normans. We're thinking up around, of course, the kind of northwestern area, and then the Normans becoming the French. And in the final brief section here, we take a quick look ahead. What's to come for Civilization 7? Religie, ja muszę, kurde, nie mogę się doczekać o religii w końcu, no, jak coś powiedzą. I o bitwach morskich. Will launch with the most leader selections it's ever had any Civ game in franchise history, and today they've updated us that, yep, you guessed it, it will also have the most civilizations at launch throughout the franchise's history. A ciekawe, bo 30 cywilizacji, a kurwa ciekawe, czy oni wliczyli to, co jest w Founders Packu już, a? Bo tutaj w tym filmie nawet powiedziane, że 30, że 10 na epokę. A jeszcze jest Founders Pack, który z bomby daje wam chyba 4 nowe civki i tam 6 czy 2 liderów. Probably shouldn't come as a surprise, given the Ages system. The game has been divided into 3 parts. You're gonna need some more civilizations to fill that up, right? Likewise with leaders. It will of course be interesting to see how these games launch, the leader count and civ count at launch, compared to what a fully developed civ game is like, after it's had years of extra free update and paid content. And there are no promises here made around that, and I probably wouldn't expect there to be.
Nadal gorzej niż szósty przyjdzie, ale kurwa można być dobrej myśli, że chociaż dorówna. And finally here to round out the video, the next developer diary is something of a topic that they say Civ fans have been dying to know more about. Empire management. Aha. I know, management, it's getting people excited. Calm down, okay? You in the back, settle. No, but seriously, they'll be detailing how cities work, population, yield, what on earth a warehouse building is, the concept of overbuilding, and more. And if you'd like to hear that, of course, you can get it first and foremost by reading it yourself. I'll have this developer diary link down below, as well as covering the future ones. Przegrzebiemy, przegrzebiemy. Be sure to subscribe. We've got plenty more Civilization 7 news and updates to discuss. Okej. I'll see you next time. Dobra, no i wreszcie jakieś konkrety mamy i powiem wam, że obraz już tego, jak będzie się w to grało, klaruje się lepiej niż do tej pory. Nadal sceptycznie podchodzę do dynamicznych cywilizacji. Podtrzymuję. Najwyżej to się źle zestarzeje. Niemniej czekamy na dalsze info i religii nie mogę się doczekać, tak jak i bitew morskich, w sensie, żeby bardziej rozwinęli żeby bardziej rozwinęli to w kolejnych filmach. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, jeżeli się podobało, to zostawcie lajka. Do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!